Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o moim unikatowym sposobie pieczenia mięsa. Dlaczego unikatowym? Ponieważ piekę trochę inaczej niż wszyscy, czyli w wodzie. Dlaczego w wodzie? O tym wszystkim powiem Wam później. Właśnie ostatnio opisywałam to moim znajomym i przyjaciółce, dlatego że Wy naprawdę, proszę spróbować, te mięsa się różnią zupełnie w smaku. Dzień przed pieczeniem mięso dokładnie myję, obsuszam, lekko solę i bardzo grubo obsypuję czosnkiem granulowanym. Dlaczego granulowanym? Ponieważ świeży, on tylko się utrzymuje na powierzchni. Można go oczywiście mięso trochę naciąć i wcisnąć kawałeczki czosnku, ale moim wypróbowanym sposobem jest korzystanie z czosnku granulowanego. Obsypuję go tak mocno, że mięso jest dosłownie białe. Dlaczego? Ponieważ i tak ono się rozpuszcza i wchodzi w środek mięsa, czosnek. Naprawdę daje to później aromat i zapach na całości. Czyli obsypuję mięso ze wszystkich stron bardzo mocno, a następnie tak samo bardzo mocno obsypuję majerankiem, tak że dosłownie mięsa nie widać. Lubię po prostu, gdy przyprawy są dosyć intensywne, a w tym wypadku jest to majeranek i czosnek. Jeżeli ktoś lubi solić, zawsze troszeczkę warto jest posolić mięso na samym początku, jeszcze przed używaniem przypraw. Kiedy już mięso mam naczosnkowane i namajerankowane, zawijam w folię i wkładam na noc do lodówki. Na drugi dzień wyjmuję i układam w wyższej foremce. W taką dużą foremkę wchodzą 2 karkówki lub 2 boczki, lub na przykład karkówka i boczek. To wszystko zależy, ile tego mamy, ile potrzebujemy i jakiej ilości gości się spodziewamy. Kiedyś piekłam bardzo często te mięsa, minimum 1-2 razy w tygodniu, ale jadłam wówczas mięso. W tej chwili już 15 lat mięsa nie jem, dlatego tylko robię to dla moich najbliższych. Zależy, ile mam mięsa i karkówki. Piekę wówczas na raz lub na 2, ale dla jednej osoby lub dla kilku osób nie jest tak dużo potrzeba, więc lepiej piec częściej. Mięso układam na blasze jedno koło drugiego, ponieważ w chwili, kiedy one zaczną się piec, i tak powierzchnia ich robi się coraz mniejsza, idą trochę w górę, dlatego można je ułożyć w miarę ściśle, nie zupełnie ściśle, na jakąś tam minimalną przestrzeń zostawiamy między nimi, ale jednak możemy ułożyć je blisko siebie. Całość zalewam wodą, tyle ile wejdzie, ale tak, aby się nie wylewało. Dlatego do pełna dolewam już, gdy jest mięso w piekarniku na blasze. Dlatego wysoka blacha jest najbardziej korzystna w tym momencie. Chodzi o to, żeby było bardzo dużo wody. Piekarnik zamykam i włączam na maksimum. Teraz mam piekarnik, w którym maksymalna temperatura jest 250 stopni, ale jeszcze kiedy mieszkałam w Warszawie, miałam kuchenkę, która miała 300 stopni, taką skalę, i tak też piekłam. Dlatego możecie nastawić taką temperaturę, jaką macie maksymalną, ale naprawdę maksymalną. Nie mniej niż jest to maksimum. Po około pół godzinie zaglądam i sprawdzam, czy góra się już spiekła. To znaczy nie tyle musi być spieczona, ile taka mocno przyrumieniona. Kiedy tak, to wysuwam całość i przekładam mięso na drugą stronę. Gdy ta spieczona, ale nie spalona,
pójdzie do wody, czyli jak odwrócimy ją do dołu, wodę w miarę potrzeby uzupełniamy. Chodzi o to, żeby ta woda, w której jest mięso, cały czas nam parowała, żeby nie było mięso suche. I znowu obserwuję, czy góra się spiekła. Jeżeli tak, to znowu obracam i już nie dolewam wody, chyba że naprawdę trzeba. Cały czas temperatura na maksimum, nigdy jej nie zmniejszam. Gdy zaczyna się spiekać, wbijam szpikulec i sprawdzam, czy wycieka sos czy krew. Krwi już nie powinno być, ponieważ ja zawsze obracam, tak jak Wam już powiedziałam, 3 razy. Kiedy wbijemy szpikulec i lekko naciśniemy mięso, powinien nam wyciekać taki rosołek, ale nie krew. Jeżeli by, nie daj Boże, u kogoś była krew, czyli za krótko, na której stronie ją trzymał, to jeszcze trzeba dopiec. Teraz musimy już działać bardzo szybko. Ja biorę takie grube, kuchenne rękawice, ponieważ to mięso parzy i każdy kawałek zawijam w 3 warstwy folii. Dlaczego w 3 warstwy? Ponieważ nieraz zdarza się, że któraś folia nie jest szczelna, a mnie zależy, żeby wszystko, co jest w środku mięsa, w nim pozostało. Nic nie może wyciec. Zawijam ściśle, bez dostępu powietrza. 3 razy, to tak jak powiedziałam, to jest na wszelki wypadek. Chodzi o to, aby para nie wyszła na zewnątrz, ponieważ wówczas mięso będzie suche, a nam zależy, żeby ono było bardzo pyszne, pachnące i soczyste. Gdy już wszystkie kawałki mięsa pozawijam, układam je na tacy do wystygnięcia, a później wkładam do lodówki, aby się ścisnęły. Najlepiej robić to jednego dnia, a możemy sobie już jeść je na drugi dzień rano. Ot i cała filozofia. Z pieczenia nie ma, bo się rozpuściło w wodzie. Jest wilgotne, mówię o tych mięsach, bez względu na to, czy boczek, czy karkówka. I one nie tracą wody. Ta woda, która była z pieczenia, w której się piekło, ona w środku zostaje. Mięsa pachną bajecznie i jeszcze do tego dają galaretę. Ponieważ woda wyparowała, została nam bardzo mała ilość takiej konsystencji galarety, która jak włożymy do lodówki, jest naprawdę przepyszna. Dlatego jeżeli Państwu się to podoba, jeżeli Wam smakuje, a radzę spróbować chociaż raz, to życzę Wam smacznego. W następnej części, ponieważ moje mięsa dzisiaj dopiero się piekły wieczorem, jeszcze ich nie jedliśmy, dopiero jutro rano zrobię filmik, jak wygląda mięso w chwili, kiedy już jest upieczone, wyjęte z lodówki, no i kiedy kroimy je do tego, aby mieć je na kanapki, czy po prostu zjeść ze smaczną sałatką, na przykład jarzynową. Polecam. Pozdrawiam.